Jest 16 lipca 2023 roku i jesteśmy w Pasażu Róży. Jest to jedno z najciekawszych miejsc w Łodzi i postaram się przybliżyć historię tego miejsca i przekształceń, które tutaj się działy. Pasaż Róży zaczyna się na ulicy Piotrkowskiej 3, ale w przyszłości połączy z Pasażem Lutra i jest połączony z Placem Wolności. Ta instalacja powstała w 2004 roku, jest poświęcona córce artystki, która ma na imię Róża. Miała chorobę oczu i artystka Jolanta Rajkowska poświęciła jej właśnie taką instalację, która jest elementem właśnie sztuki optycznej. I te róże mają potrójne znaczenie. Są zakodowane w układzie posadzki, w układzie tej mozaiki. To jest też imię córki artystki, ale też jest mnóstwo nasadzeń róż, które właśnie przekwitają w tej chwili. W 2016 roku przystąpiliśmy do projektu. Urząd Miasta wydał pewne kierunki tego projektu. No i przede wszystkim projekt ogólnie polega na połączeniu ulicy Zachodniej z Placem Wolności, który teraz jest również w remoncie, i z ulicą Piotrkowską i dalej ten pasaż będzie przebity dalej do ulicy Wschodniej. Na program pasażu składają się elementy małej architektury, która jest, zadaniem naszym było stworzyć wysokiej jakości przestrzeń, która jest oprawą, pewną architekturą tła dla instalacji artystycznej. To przede wszystkim są pergole, które tworzą sympatyczne miejsca do siadania pod nimi, są ławki. Na tym wszystkim będzie się pięła zieleń. Ta zieleń się pnie również po konstrukcjach, które zasłaniają te typowe dla Łodzi ślepe ściany. No i całość programu uzupełniają ławki, dodatkowo oświetlenie, monitoring, iluminacja, chowane słupki, które regulują ruchem, dlatego że tutaj jest pełna równowaga dla ruchu rowerowego, pieszego, ale również samochodów. Na program tego pasażu składa się również obecnie w remoncie Akademicki Ośrodek Działań Artystycznych, czyli teatr, jest ośrodek zdrowia, no i mieszkania komunalne. Jest to miejsce, w którym łodzianie bardzo chętnie przebywają, odbywają się tutaj różnego rodzaju imprezy. Właśnie w tej chwili trwa przygotowanie kolejnej niedzielnej piknikowej imprezy. Pasaż Róży jest ulubionym miejscem spędzania czasu przez łodzian i oczywiście też turystów, którzy przybywają do Łodzi. Tym magnesem jest instalacja szklana, ulubione miejsce do robienia zdjęć, sesji fotograficznych, tak popularnych obecnie zdjęć selfie, ale przede wszystkim jest to też pewnego rodzaju oprawa architektoniczna, żeby można było tutaj spędzać więcej czasu. Pasaż Róży jest przykładem rewitalizacji, gdzie splata się kilka elementów. Ja pozwolę sobie przybliżyć, na czym to polega. Rewitalizacja to po prostu powrót zaniedbanego miejsca do życia miasta. I właśnie tutaj mamy przykład, jak takie miejsce wraca do łask mieszkańców, jest często odwiedzane. Na co to się składa? Przede wszystkim wszystkich remontów nie zrobimy od razu, dlatego pierwszym elementem jest uporządkowanie architektury, posadzki elementów małej architektury, ale przede wszystkim przyjazna zieleń. Jest tutaj zgodnie z tą nazwą zasadzonych mnóstwo róż, zieleni niskiej, ale są też i drzewa wysokie nasadzone.
I konstrukcja, którą opracowaliśmy specjalnie dla pasażu Róży, która tutaj się w wielu miejscach pojawia, nie jesteśmy w stanie wyremontować wszystkich ślepych ścian w Łodzi, ale zaproponowaliśmy takie rozwiązanie niezależnych konstrukcji, które od początku splatają elementy stalowe i drewniane i po nich będzie się powoli pieła zieleń, tak naprawdę powoli, ale tutaj na tej ścianie już dochodzi do 3. poziomu tych sekcji i na pergolach również pojawi się zieleń. Zieleń jest takim elementem, który jest przyjazny dla mieszkańców, pożądany. On właśnie sprawia, że takie miejsca są chętnie odwiedzane, ale też daje zieleń, daje cień i daje również obniżenie temperatury, którą tutaj mamy. System nawadniania nie pozwala, żeby w okresach suszy, właśnie takich, którą mamy teraz, ta zieleń nam wyschła. Ale tak to jest zaprojektowane, że większość wody spływa na zieleńce i ta instalacja jest wykorzystywana sporadycznie tylko w okresach suszy. Bardzo częsty kłopot pustych ścian. Na czym on polega? Na tym, że będąc na podwórku, którego jesteśmy właścicielami, nie jesteśmy właścicielami ścian, na których stan techniczny nie mamy wpływu. Często te ściany są przeprute też nielegalnymi otworami. Wymyśliliśmy i trudno na nich zaprojektować zieleń, jakieś pionowe, wertykalne ogrody. To jest po prostu zbyt duże wyzwanie formalne. Wymyśliliśmy taki sposób, żeby stworzyć niezależne konstrukcje od ściany sąsiada i to jest fundamentowana ściana i 1/3 jest na palach w głąb ziemi wprowadzona, natomiast 2/3 mają mniej więcej wysokość te ściany w stosunku do fundamentu. I stanowi to bazę. Po pierwsze, te konstrukcje zasłaniają te często zaniedbane ściany. To już jest pierwszy krok i po nich pnie się zieleń. Ale jakość tych przestrzeni mierzymy tym, jak chętnie te przestrzenie są odwiedzane przez seniorów, mamy z dziećmi, czy całe rodziny. I tutaj też jest przestrzeń dla wydarzeń artystycznych, publicznych, które mają przyciągnąć mieszkańców do odwiedzania tego miejsca. Wypełniamy to po prostu tutaj z władzami Łodzi razem pewnym programem.